Na środku bardzo ładne logo Braborg, czyli fabryka braci Borkowskich. Jest tylko puste miejsce, w którym znajdowało się pokrętło przełącznika. Mamy tutaj 3 pozycje. 6 śrubek, czy 6 nakrętek musimy tutaj odkręcić. No, możemy ją zdjąć, ona będzie do wyczyszczenia. Natomiast no, drut nie przetrwał próby czasu, a może uległ kiedyś po prostu przepaleniu. Druty od grzałek mamy odłączone i właściwie możemy teraz wysunąć cały ten element z 2 grzałkami. I zostało to z takiej aluminiowej blachy dogięte, ale ten element nie jest oryginalny. No i tutaj mamy już grzejnik wyczyszczony, odrdzewiony. Tutaj biorę tę całą konstrukcję z grzałkami i wkładam ją do środka i będę musiał tutaj przykręcić. I teraz co? Zostało nam jeszcze założenie tej kratownicy. Poszukam, tak jak powiedziałem, takiego pasującego drutu, który będę mógł tutaj na te ceramiczne korpusy grzałek nawinąć. No to można powiedzieć, że grzejnik mamy ponownie zmontowany. Cześć! Dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony temu brązowemu, większemu grzejnikowi elektrycznemu z warszawskiej fabryki braci Borkowskich, z fabryki o nazwie Braborg. Ten grzejnik pochodzi prawdopodobnie z lat 1930. W jednym z niedawnych odcinków oglądaliśmy ten troszeczkę mniejszy model z 1 grzałką. Ten dzisiaj oglądany ma 2 grzałki. Ten w nieoryginalnym srebrnym kolorze to jest również grzejnik z fabryki braci Borkowskich. Model 10862 i jemu poświęcony był już oddzielny odcinek na kanale. Nawet sprawdziliśmy po wyczyszczeniu, po demontażu, wyczyszczeniu i ponownym montażu tego grzejnika, że on jest sprawny, całkiem fajnie grzeje. Nawet myślałem, że zrobię tylko jeden odcinek o obydwu tych grzejnikach, no ale ponieważ sporo czasu poszło na wyczyszczenie tego grzejnika, on był jednak dosyć mocno zardzewiały, pomyślałem sobie, że temu poświęcimy oddzielny odcinek i dzisiaj chciałbym to właśnie zrobić, a wszystko to w ramach przygotowań do wystawy, która poświęcona będzie ogólnie mówiąc zimie, ale część tej wystawy poświęcona będzie także sprzętowi elektrogrzejnemu. Także na razie odstawiam ten grzejnik, o którym już mówiliśmy. Link do filmu o tym grzejniku znajdziecie zarówno na końcu tego odcinka, jak też w jego opisie. A my bierzemy się za przejrzenie tego drugiego zabytku techniki polskiego, grzejnika elektrycznego z okresu międzywojennego, najprawdopodobniej z lat 1930, z warszawskiej fabryki Braborg, fabryki braci Borkowskich. Rzućmy może na początek na stan zachowania tego grzejnika, chociaż króciutko oglądaliśmy go już w odcinku o tym mniejszym grzejniku Braborg. On zachował się w takim chyba w miarę oryginalnym malowaniu w brązowym kolorze. Generalnie nie jest bardzo zardzewiały, troszeczkę tutaj są takie rdzawe naloty na tej kratownicy, gdzie niegdzie na obudowie, ale jak na w sumie pewnie około 90-letni zabytek nie jest źle. Tutaj też są minimalne ubytki tego lakieru. Bardzo ładnie zachowana tabliczka znamionowa, którą też już oglądaliśmy, ale jeszcze raz ją wyświetlę. Na środku bardzo ładne logo Braborg, czyli fabryka braci Borkowskich. Jest typ tego grzejnika 10863, jeżeli dobrze widzę. Ten mniejszy grzejnik, który oglądaliśmy w poprzednim odcinku, to był typ 10862. Tutaj jest numer seryjny tego grzejnika. Grzejnik jest przeznaczony na napięcie 220 V i ma moc 1500 W. Ten mniejszy miał moc 750 W, czyli zakładam, że każda z tych grzałek miała właśnie po 750 W. Ładnie zachowane uchwyty z boku do przenoszenia tego grzejnika. To jest w zasadzie wszystko. Tutaj jest gniazdko do podłączenia przewodu zasilającego. To, czego nie ma w porównaniu z tym drugim grzejnikiem, to jest tutaj taka pokrywka, która zakrywała całe to wnętrze grzejnika. Tę pokrywę widzieliśmy, ja to pokażę. Widzieliśmy to na przykładzie tego mniejszego grzejnika. No tutaj tego nie ma, te wszystkie przewody są odsłonięte, widocznie gdzieś ta pokrywa zaginęła, ale one są na szerokość dokładnie takie same, różnią się tylko wysokością, także jestem pewien, że można by tę pokrywę tutaj przełożyć. Może kiedyś jakiś zniszczony grzejnik znajdę, w którym taka pokrywa będzie w dobrym stanie zachowana, to ją tutaj wtedy założę. W środku widać trochę pajęczyn, ale
Generalnie jest to dość dobrze zachowane, zresztą zaraz ten grzejnik także rozmontujemy. To, czym on różni się jeszcze od tego mniejszego grzejnika, to jest regulacja mocy. Tego w tym mniejszym grzejniku nie było. Tutaj, jak widzicie, przełącznik także się nie zachował. Jest tylko puste miejsce, w którym znajdowało się pokrętło przełącznika. Mamy tutaj 3 pozycje: 0, 1, 2, 3. Prawdę mówiąc, nie jestem pewien, być może przy jedynce grzała tylko jedna grzałka, przy dwójce grzała tylko ta druga grzałka, a przy trójce grzały obydwie grzałki. Bardzo możliwe, że tak to funkcjonowało, ale tego niestety nie wiem, musiałbym zobaczyć taki grzejnik ze sprawną regulacją. Nawiasem mówiąc, obydwa te grzejniki, ten mniejszy i ten większy, są wzorowane na niemieckich modelach Siemens, które wyglądają praktycznie identyczne. Niemieckie grzejniki z tego samego okresu, z lat 30. I na początku myślałem, że właśnie te grzejniki Siemens od tych Braborg różniły się tym, że w Siemensach była regulacja, bo taką widziałem w starym katalogu. Nawiasem mówiąc, za wypożyczenie skanów z tego katalogu bardzo dziękuję Szymonowi. Natomiast no, tutaj na tym grzejniku zobaczyłem, że również jednak te polskie grzejniki Braborg też były fabrycznie wyposażone w taką regulację mocy grzania, która tutaj niestety się nie zachowała. Może kiedyś taki grzejnik z fabryki braci Borkowskich z zachowanym tym przełącznikiem i ze sprawną działającą regulacją znajdziemy. Jeżeli chodzi o historię tej warszawskiej firmy bracia Borkowscy, to sięgnąłem sobie tutaj jeszcze raz po moją ściągawkę, którą wykorzystywałem już w poprzednim odcinku i powiem Wam tylko bardzo króciutko, w kilku zdaniach, w kilku punktach, jakie były najważniejsze kamienie milowe historii tej fabryki. Oczywiście, jeżeli już oglądaliście to w odcinku o tym mniejszym grzejniku, to możecie zaraz przeskoczyć do fragmentu, w którym zaczniemy ten grzejnik demontować, ale myślę, że to jest dosyć ciekawe i ważne i warto o tym przypomnieć. Także ta rodzinna firma braci Borkowskich, wtedy 3 braci, Edwarda, Ferdynanda i Jana Borkowskich, powstała w 1907 roku, czyli zaraz na początku XX wieku i początkowo produkowała lampy, żyrandole, jakieś piorunochrony, no a był to czas bardzo ważny i myślę, że firma wstrzeliła się w taki bardzo dobry okres, ponieważ właśnie mniej więcej w tym czasie, chyba w 1908 roku, ruszyła warszawska elektrownia na Powiślu. Coraz bardziej popularny stawał się sprzęt elektryczny czy elektrotechniczny, który nawiasem mówiąc był wtedy taką nowością dostępną tak naprawdę tylko dla najbogatszych potencjalnych klientów. No i właśnie okres po I wojnie światowej i po kryzysie lat 20., czyli tak naprawdę głównie przełom lat 20. i lata 30. to okres rozkwitu firmy braci Borkowskich. Była ona znana m.in. z lamp, żyrandoli. Zresztą te lampy czy żyrandole z logo Braborg do dzisiaj są cenione przez kolekcjonerów i osiągają no, całkiem wysokie ceny. Firma Braborg od początku lat 20. była też przedstawicielem Philipsa w Polsce. W latach 20. rozbudowała fabrykę na warszawskim Grochowie. No i miała też taki bardzo prestiżowy salon sprzedaży w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, wtedy chyba pod numerem 6. Dzisiaj to jest zachowana kamienica, historyczna kamienica jeszcze z czasów carskich, pod numerem chyba Aleje Jerozolimskie 30. Podczas II wojny ta produkcja praktycznie zamarła, chyba była tam prowadzona jakaś produkcja na potrzeby wojskowe, na potrzeby niemieckiego wojska, natomiast po wojnie bracia Borkowscy, zdaje się, że już tylko 2, bo jeden z nich zmarł. Jeszcze przed wojną próbowali firmę reaktywować, ona nawet krótko działała, dostali jakąś zgodę na prowadzenie tak zwanych składów elektrotechnicznych bracia Borkowscy, no, ale już w 1950 roku firma została upaństwowiona, przejęta przez państwo, odebrana właścicielom. W miejscu niegdyś bardzo prestiżowego salonu w Warszawie powstał działający jeszcze dosyć długo sklep z artykułami elektrycznymi, a fabryka na warszawskim Grochowie jeszcze gdzieś do końca lat 50. produkowała m.in. grzejniki i żelazka jako zakład wytwórczy urządzeń i aparatury grzejnej. Nawiasem mówiąc, powstawały tam chyba identyczne grzejniki, tylko że już bez tego logo Braborg. Może taki też kiedyś zdobędziemy. Niestety one nie są opatrzone datą, dlatego trudno jest ustalić dokładnie okres ich powstania, ale zakładam, że te z tym ładnym logo Braborg pochodzą jeszcze z czasów świetności firmy braci Borkowskich, z okresu międzywojennego.
No i ostatecznie gdzieś na przełomie lat 50. i 60. w dawnej fabryce braci Borkowskich powstała wytwórnia sprzętu komunikacyjnego Warszawa Grochów, produkująca wyposażenie m.in. na potrzeby lotnictwa, w tym także na potrzeby lotnictwa wojskowego. Do tego jeszcze wrócimy, bo z tą fabryką już działającą jako wytwórnia sprzętu komunikacyjnego przy innych okazjach będziemy mieć do czynienia. Co ciekawe, nawet przy omawianiu kilku typów silników do odkurzaczy. To jest właściwie wszystko, co tak króciutko chciałem o historii firmy braci Borkowskich powiedzieć. O tym wszystkim mówiliśmy też już w odcinku o tym mniejszym grzejniku, ale warto to przypomnieć. No a teraz bierzemy się za demontaż i dokładne obejrzenie tego grzejnika. Jeżeli chodzi o demontaż tego grzejnika, to jest on praktycznie identyczny jak w tym mniejszym grzejniku. Musimy odkręcić tutaj dwie śrubki z nakrętkami po drugiej stronie, które trzymają tę kratownicę do obudowy. Musimy odkręcić tutaj te dwie śrubki już bez nakrętek po drugiej stronie. One są wkręcone tutaj w te blaszane elementy całej tej części z grzałkami. I musimy odkręcić tutaj dwie nakrętki, które łączą te druty idące od grzałek do gniazdka i wtedy będziemy mogli wyjąć wszystko to ze środka, z obudowy, czyli tak naprawdę 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek, czy 6 nakrętek musimy tutaj odkręcić. Może wezmę sobie... wezmę sobie taki troszeczkę większy śrubokręt. Wyjąłem już śrubę i nakrętkę. Te śrubki i nakrętki troszeczkę się różnią od tych, które widzieliśmy w tym mniejszym grzejniku. One były w tamtym grzejniku były naprawdę bardzo solidne, chyba mosiężne. Widać było, że jest to jeszcze solidna przedwojenna robota. Tutaj nie jestem pewien. Te prawdopodobnie jeszcze są oryginalne, ale już chyba te mniejsze, te, które zaraz będziemy odkręcać i przewidziane w ogóle na śrubokręt krzyżakowy, są zdecydowanie późniejsze. Tutaj też widać takie blaszane podkładeczki, które na pewno są wycięte z jakiegoś kawałka aluminiowej blachy i nie jest to oryginalne. Tak jak powiedziałem, one nie mają tam z drugiej strony nakrętek. Teraz tak naprawdę możemy już chyba wysunąć całą tę osłonkę. Możemy ją zdjąć, ona będzie do wyczyszczenia. Tutaj zostały nam grzałki z tym, nie wiem, odbłyśnikiem czy promiennikiem, z tą taką aluminiową blachą. I od razu niestety widać, zresztą było to też widać przez tę kratownicę, że tutaj ten drut na grzałkach jest już pozrywany, popękany. One są chyba oryginalne jeszcze. Natomiast drut nie przetrwał próby czasu, a może uległ kiedyś po prostu przepaleniu i on się już tutaj kruszy, rozpada, za chwilę wszystkie te kawałeczki drutu odpadną. Także te grzałki na pewno nie będą działały. Ja postaram się z czasem, nie będę robił tego teraz, bo prawdę mówiąc też nie mam czasu przed wystawą, żeby ten grzejnik naprawiać. On i tak będzie tylko eksponatem na wystawie, ale postaram się tutaj nawinąć pasujący drut na te grzałki i one wtedy będą funkcjonowały. Natomiast fajnie, że nie są połamane całe te ceramiczne korpusy grzałek. Na tych w mniejszym grzejniku nigdzie żadnych oznaczeń nie znaleźliśmy. Za chwilkę jeszcze przyjrzymy się tym grzałkom, może na nich będzie coś napisane, ale wyjmijmy je najpierw. Tak naprawdę to już można by je wyjąć, ale trzymają nam jeszcze tutaj te druty, te przewody połączone z gniazdkiem. Także to musimy też szybko odkręcić. Nakrętka. Druga nakrętka. Ten już zdjąłem. Ten się jeszcze dosyć mocno trzyma. Tutaj widać, że ktoś nawet dbał o ten grzejnik podczas jego jakiegoś poprzedniego przeglądu, bo są tutaj takie ładne
dorobione podkładki aluminiowe. O, tutaj wydaje mi się, że jeszcze, ponieważ jeden z tych bolców nam wypadł z wtyczki, tutaj jednak powinna być jeszcze dodatkowa nakrętka, ale on wtedy byłby za krótki. No dobra, to go też na razie wyjmiemy i wyjmiemy tutaj taki ceramiczny izolatorek. O, nawet z jednej strony wystarczy. I trzeba to będzie później z powrotem włożyć. Na tym izolatorku oznaczeń żadnych nie widzę. O, to jest ten bolec z gniazdka. Druty od grzałek mamy odłączone i właściwie możemy teraz wysunąć cały ten element z dwiema grzałkami. Tutaj są one zamocowane. Zaraz to sobie obejrzymy. O, tutaj już mamy te elementy grzejnika ładnie rozłożone na stole, czyli mamy całą tę obudowę, która nawiasem mówiąc od środka jest w gorszym stanie niż od zewnątrz. I chyba ten mniejszy grzejnik był w środku ładniejszy nawet od tego. Trzeba będzie troszeczkę odrdzewiaczem tutaj tę rdzę wyczyścić. Tutaj mamy tę osłonkę wylotu powietrza. Też przetrzemy to odrdzewiaczem. No i tutaj mamy całą tę część z grzałkami. Tak jak już wspomniałem, grzałki są niesprawne, mają popękany drut. Może kiedyś się tym zajmiemy. Natomiast tutaj jestem prawie pewien, że ta aluminiowa część jest dogięta w tym kształcie, ale ona jest nieoryginalna. Tutaj znajdują się resztki tego oryginalnego mocowania grzałek. Te ceramiczne izolatorki są oryginalne, takie same widzieliśmy w tym mniejszym grzejniku. Natomiast mam wrażenie, że one były chyba od strony grzałek też malowane na brązowo. Prawdopodobnie mocno już pokryły się rdzą. I ktoś postanowił, w sumie dobry pomysł, zastąpić je taką aluminiową blachą tego, nie wiem jak to się fachowo nazywa, odbłyśnika chyba. No w każdym razie tego, w cudzysłowie, reflektora, który miał dodatkowo odbijać ciepło generowane przez te grzałki. I zostało to z takiej aluminiowej blachy dogięte, ale ten element nie jest oryginalny. Było to, może ja pokażę jeszcze raz ten mniejszy grzejnik. O, tutaj troszeczkę chyba widać w tym mniejszym grzejniku, zresztą można to dokładniej obejrzeć na filmie o nim. Ta część nie składała się tak jak tutaj z dwóch warstw, tylko z jednej, z takiej konstrukcji, natomiast to zostało ewidentnie dodane, zresztą widać, że tutaj ta aluminiowa blacha jest nawet troszeczkę krzywo przycięta, chyba z obydwu stron. I widać, że ona też jest w niektórych miejscach tak dosyć krzywo tutaj do tego kształtu dopasowana. Także to ktoś na pewno dodawał w późniejszym czasie, kiedy tego już niestety pewnie się nie dowiemy, ale ewidentnie widać, że grzejnik ten był wykorzystywany jeszcze wiele lat po wojnie. Nawiasem mówiąc, o historii tego indywidualnego grzejnika jeszcze później Wam troszeczkę opowiem, bo trochę wiem, gdzie on się znajdował i kto z niego korzystał. No a ja teraz, ponieważ mamy ten grzejnik rozmontowany, wezmę te poszczególne części do ogrodu i troszeczkę je wyczyszczę, zabezpieczę odrdzewiaczem i zaraz się tutaj ponownie spotkamy. Tak się zastanawiałem, czy wyjmować te grzałki, ale w zasadzie nie ma sensu. Już widzieliśmy w poprzednim odcinku, jak one są tutaj mocowane. Także jeżeli interesuje Was, jak takie grzałki stąd wyjąć i wymienić, można to spokojnie zobaczyć w tym odcinku o mniejszym grzejniku. Tutaj mam wrażenie, że jeszcze w jednym i w tym miejscu są oryginalne nakrętki. Tutaj chyba ta większa też. Natomiast tutaj jest już nieoryginalna, późniejsza nakrętka. Żeby wyjąć taką grzałkę, wystarczy po prostu odkręcić tutaj te śrubki i można wtedy wyjąć śrubki od góry i można wtedy całą tę grzałkę wysunąć. Także nie jest to skomplikowane, tak jak wspomniałem, jest to już w tym odcinku o mniejszym grzejniku pokazane. A ja tutaj już nie będę sobie tym zawracał głowy, troszeczkę to tylko wyczyszczę i zaraz zmontujemy ten grzejnik z powrotem.
i tutaj mamy już grzejnik wyczyszczony, odrdzewiony, wytarty z resztek tego odrdzewiacza. Myślę, że no, w miarę fajnie to wyszło. Tutaj cieszę się, bo zwłaszcza to gniazdko przyłączeniowe było dość mocno zardzewiałe, ta obudowa, ale udało się je odrdzewiaczem całkiem fajnie wyczyścić. Tutaj jednak w środku też było sporo rdzy, którą udało się wyczyścić. Tutaj ten element z drugiej strony też jest w miarę dobrze wyczyszczony z rdzy. Tutaj też troszeczkę wyczyściłem. Resztki tego drutu kompletnie odpadły podczas czyszczenia. O, tu jeszcze jakiś kawałeczek został. Ale tak jak powiedziałem, i tak trzeba będzie te grzałki od nowa nawinąć drutem, ale to zrobimy już po wystawie, kiedy ten grzejnik wróci. Na razie będzie fajnym, starym, historycznym zabytkiem. Nie ma potrzeby, żeby był tam uruchamiany. No to ja myślę, że możemy teraz brać się ponownie za zmontowanie tego grzejnika, czyli tak naprawdę wkładamy do środka tę konstrukcję z grzałkami, zakładamy tę kratownicę, przykręcamy śrubki, przykręcamy nakrętki i mamy ten grzejnik ponownie zmontowany. Ja sobie do montażu postawiłem obudowę tego grzejnika do góry nogami. Zaraz włożymy cały ten element z grzałkami, tylko uwaga, bo on musi być tutaj o takie haczyki zaczepiony. Tego prawdę mówiąc nie pamiętam z tego mniejszego grzejnika, albo tamtego nie było, albo nie zauważyłem. No ale ten jest jednak dużo wyższy, więc gdyby tu nie było to trzymane, to by się to wszystko ruszało. Ok, i teraz możemy tutaj włożyć śrubę, z drugiej strony nakrętkę. Jeszcze tego mocno nie dokręcam. Tu się trzyma chyba tak, czyli wkładam śrubę, nakrętkę. Ok, teraz powinniśmy podłączyć tutaj te druty idące od gniazdka do grzałek, tylko muszę włożyć ten bolec tutaj w gniazdko. O, niech on tam głęboko wejdzie. Tutaj mam jeszcze taki malutki izolatorek, który również nakładam. To jest taka prowizoryczna podkładka, którą ktoś kiedyś zrobił. Też ją nakładam. Teraz mogę nałożyć ten drut. Ok. Jeszcze jedna podkładka. No i na to wszystko idzie nakrętka. Dobra, zaraz ją przykręcę, a tutaj mamy tylko nakrętkę. Ten gwint od tego bolca jest dłuższy, być może ten kiedyś się złamał albo nie wiem, został odpiłowany z jakiegoś powodu. Ok. No i teraz gdybyśmy mieli tutaj drut na tych grzałkach, albo przynajmniej na jednej z nich, to po dotknięciu miernikiem tutaj do tych dwóch styków na gniazdku mielibyśmy przejście prądu, mielibyśmy połączenie. No w tej chwili, jeżeli tutaj dotkniemy, to żadnego połączenia mieć nie będziemy, bo nie ma jak. I teraz co? Zostało nam jeszcze założenie tej kratownicy. Wsuwam ją tutaj. Ona tutaj ładnie wchodzi, aż do końca. Tu się wszystko trzyma, tak. No i przykręcam dwie śrubki od spodu. Dobra, te śrubki mamy mocno dokręcone. Sprawdźmy jeszcze te. Ta jest mocno. Tutaj muszę przytrzymać nakrętkę. O, ta też jest już mocno. No to można powiedzieć, że grzejnik mamy ponownie zmontowany. Nawiasem mówiąc, zapomniałem, jak mieliśmy ten grzejnik rozkręcony, zapomniałem po pierwsze zmierzyć, jaka jest tutaj długość tych grzałek, ale możemy to też zrobić w odcinku, w którym będziemy próbowali te grzałki naprawić, owinąć je nowym drutem. A po drugie chciałem je też porównać z takimi polskimi grzałkami z lat pewnie 60., przełomu 50. i 60. do grzejników z fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika, aczkolwiek one, to już widać na oko, są
Myślę, że o jakieś co najmniej 3 cm krótsze. Oczywiście na siłę dałoby się taką grzałkę też tutaj zamontować. Trzeba by po prostu wywiercić dziury w tej obudowie i zamontować tę grzałkę, podłączyć ją od drugiej strony, ale nie ma sensu niszczyć tego grzejnika, zwłaszcza że on jest przede wszystkim eksponatem muzealnym. Poszukam, tak jak powiedziałem, takiego pasującego drutu, który będę mógł tutaj na te ceramiczne korpusy grzałek nawinąć. No bo takich starych, pasujących grzałek pewnie trudno byłoby dzisiaj dostać. Oczywiście moglibyśmy wypożyczyć grzałkę z tego sprawnego grzejnika Braborg z jedną tylko grzałką, ale i tak wiemy, że ona działa, więc tak samo działałaby tutaj, a niech już ona zostanie w tym grzejniku, w którym znajdowała się oryginalnie. Ten, tak jak już powiedziałem, będzie i tak tylko eksponatem na wystawie, a tym się jeszcze przy okazji zajmiemy. A tę grzałkę odłożę do jakichś innych urządzeń z cieszyńskiej termiki. Zresztą mam chyba co najmniej 2 grzejniki, w których takiej grzałki brakuje. Myślę, że będziemy je też tutaj niebawem oglądać. A powiedziałem wam, że wiem troszeczkę o historii tego konkretnego grzejnika, ale to też nie jest dużo. Wiem tylko, że był on w rodzinie nieżyjącego już starego kolejarza, który no jeszcze pewnie w latach gdzieś 60., 70., wczesnych latach 80. pracował w Warszawie, miał służbowe mieszkanie między innymi pod Warszawą, niedaleko takiej stacji przesiadkowej, w której z pociągów normalnotorowych na linii Warszawa-Radom przeładowywano towary do kolejki wąskotorowej, do Piaseczyńsko-Grujeckiej kolejki wąskotorowej i tam znajdowały się też służbowe mieszkania dla kolejarzy i tam między innymi mieszkał właściciel tego grzejnika. Myślę, że tam właśnie w tym stojącym nawet do dzisiaj domu być może z tego grzejnika korzystał, a później już po odejściu na emeryturę przeprowadził się do Końskich i ten grzejnik pojechał z nim do Końskich, a później po jego śmierci trafił do rodziny w spadku i wrócił pod Warszawę, no a później trafił do mnie tutaj do warsztatu, także jest to w sumie taka cenna pamiątka rodzinna. Nie sądzę, żeby ten grzejnik był gdzieś na stanie Polskich Kolei Państwowych, bo pewnie miałby gdzieś tutaj jakąś sygnaturę, a może nie jest to wykluczone, może ta sygnatura była na przykład gdzieś tutaj na tej dolnej pokrywce, która się nie zachowała. Tego niestety nie wiemy, w każdym razie no przynajmniej na ślady ostatnich właścicieli tego grzejnika udało mi się trafić, a to jest zawsze w przypadku takich urządzeń bardzo cenne. No i to jest właściwie wszystko, co w tym odcinku chciałem zrobić. Obejrzeliśmy sobie konstrukcję tego grzejnika, rozmontowaliśmy go, wyczyściliśmy, zmontowaliśmy z powrotem, zobaczyliśmy, że jest on do pewnego stopnia przerobiony, naprawiony, że tutaj cała ta taka blacha tak zwanego odbłyśnika jest właściwie nowa, nie jest oryginalna, ale i tak bardzo się cieszę, że jest to ciekawy zabytek, na pewno będzie ozdobą wystawy poświęconej nie tylko, ale między innymi sprzętom elektrogrzejnym. Cieszę się też, że udało się nam w ciągu 2 odcinków obejrzeć obydwa te modele z fabryki braci Borkowskich. Ten mniejszy, jednogrzałkowy grzejnik, przypominam, to jest model 10862. Ten większy, dwugrzałkowy grzejnik to z kolei jest model 10863. Bardzo mnie ciekawi, czy fabryka Braborg robiła także jeszcze troszeczkę większe, takie 3-grzałkowe grzejniki. Takie widziałem produkowane przez zakłady Siemensa, a grzejniki Siemensa, tak jak już powiedziałem, były wzorem dla tych polskich grzejników Braborg. No a ja mam na koniec jeszcze nadzieję, że uda mi się też znaleźć kiedyś jakieś inne urządzenia z fabryki braci Borkowskich, na przykład żelazka, bo to też jest jeden ze znanych ich produktów, a może znajdę też taki grzejnik, ale produkowany już krótko po wojnie, jeszcze na miejscu dawnej fabryki braci Borkowskich i jeszcze do czasu, kiedy powstawały tam także urządzenia grzejne. Zobaczymy. Jest jeszcze dużo ciekawych urządzeń do obejrzenia, a my spotykamy się już niedługo przy przeglądach kolejnych grzejników. Skoro już przeglądamy takie urządzenia przedwojenne, no to mam na przykład 2 grzejniki AEG. Jeden z nich na pewno pochodzi z 1939 roku. Myślę, że przegląd takiego starego grzejnika, mniej więcej z tego samego czasu, z którego pochodzą te nasze dzisiejsze urządzenia, też będzie ciekawy. Także do zobaczenia i widzimy się już niebawem. Cześć!